Witamy Was w Republice Środkowoafrykańskiej. Samochodu. Nie mamy samochodów. Nie mamy samochodów? Przeładował go. Daliśmy 2 samochody. Państwo, w którym od ponad 30 lat pojawiają się konflikty destabilizujące kraj oraz życie ich mieszkańców. 2 razy było tak, żeśmy na czworaku uciekali, bo kule świstały nad głowami. Jechali drogą? W ciągu tej krótkiej serii odwiedzimy wioski, szpitale, poznamy kulturę żyjących tu ludzi oraz po prostu przeżyjemy wyjazd życia. A my jak zawsze, ani my, ani B, ani konkuryko. Jedziemy, proszę Państwa, do Afryki. Siemano! Siemanko! Siemano! O, z widzem o kontakt. Najpierw to jeszcze raz. Siemano! Powiem tak, no w wieku 29 lat posiadanie stolejki nie jest tematem, którym chcesz się chwalić, ale też nie powinno być niczym wstydliwym. Ja jestem raczej takim bardzo otwartym człowiekiem. Agata, która pracuje w 2115, zajmuje się księgowością, zna Benka, który od 10 albo 11 lat w Republice Środkowoafrykańskiej prowadzi szkołę muzyczną. Powiedziała, że jest szansa, żebyśmy mogli razem współpracować. Ja pomyślałem sobie, kurde, potrzebuję chórów i potrzebuję bębnów do mojego nowego numeru. Czemu nie zrobić tego tam? I tak oto spędzimy 10 dni w samym środku Afryki. Zuzak i Kukę, czy możecie się pospieszyć? Czekamy na Was przy bramce 15. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że odjeżdżamy na razie bez Kukę i Zuzy. Ma ich ponoć jakiś autobus przywieźć, ale się trochę zaczekali. Centralną Afrykę dzieli od nas spory kawałek świata. Nasza droga zahaczała o Grecję oraz Etiopię, w której zatrzymaliśmy się na dłuższą chwilę. Wielu ludzi już teraz się zatrzymuje i mówi: wow, ale będziemy mieli wakacje. Mam taką chęć powiedzenia: ej k***y, w dupie byliście, gówno widzieliście. Proszę Państwa, poza Kukę 2115 jest z nami Majki 2115. Niczego się nie obawiałem, tak uczciwie, no bo wy jesteście doświadczeni w swojej robocie. Tego, czego mogę spodziewać się po Kukę, to wiem, czego się mogę spodziewać. Czego możesz się spodziewać po Kukę? Czasem skaleczenie staje się raną otwartą, która wymaga założenia opaski uciskowej, podania antybiotyków i hospitalizacji, no ale wiemy już, jak z tym walczyć, nie? Jest z nami Zuza, asystentka Kukego. Nie no, żartuję, nienawidzi mnie za to, bo sobie żartowałem. Współpracowniczka 215, Zuza 2115. Byłam w towarzystwie 5 właściwie białych facetów, więc jakby czułam się dosyć bezpiecznie. Natomiast gdybym miała być tutaj sama, to myślę, że byłabym przerażona. Asystent, raper, Benny Wania jako menadżer. Ogólnie muszę przyznać, że na przykład ta podróż mnie trochę męczy. Pewnie ze względu na to, że trochę też na zmęczonego, ale jest tak, że przesiadki, jakieś przerwy, dużo później. Cały czas. I to w każdej pozycji. W każdym miejscu, w każdej pozycji śpisz. Jak ty możesz być zmęczony Ciężko w ogóle? cię obudzić. Bo byłem zmęczony ostatnimi dniami, ale normalnie ja mam problemy z zasypianiem. Naprawdę? Gigantyczne, no. Ciężko mi się śpi. O, jakieś nieprzepracowane tematy cię męczą? Nie, Nocami? nie, chociaż może. Po długiej podróży zmęczeni, ale pełni oczekiwań wreszcie docieramy do celu. To wygląda jak przerwa przed, wiesz, kiedy się chłopaki na przerwie dowiedzieli, że trzeba zrobić zadanie domowe, nie? Jedna praca na środku. Siemanko, cześć. Misjonarze to są, mówiąc kolokwialnie, Wiedziałem, że będzie ok, ale nie spodziewałem się, że ten typ może być tak wyluzowanym ziomalem, że może być takim kurde OG-sem. Dobra, pakujemy walizy, jedziemy. Zapieprzamy na pierwszą naszą bazę, tam pierwszą naszą misję. myjemy dupę, myjemy jaja, myjemy ryje, przebieramy się. Nie myjemy się. Nie myjemy się jednak, cofam to, co powiedziałem, wszystko co powiedziałem przed chwilą cofam, jedziemy na pierwszą bazę, wypakowujemy nasze gary i robimy rzeczy od razu. Będziemy robili rzeczy, nie? Nie byliśmy w pełni świadomi zagrożeń w tym kraju, ale Benek szybko nas o tym przekonał, wspominając m.in. o Rosjanach, którzy tutaj przyjeżdżają. Diamenty, złoto, biznes kręcą.
Mogą cię zabić, nic nie zrobić. Czy zobaczycie ich, jak będą chodzić, to zawsze zakrywają twarz. Życie tutaj trochę jest bez zasad, nie? I to wychodzi właśnie z człowieka. Mi się wydaje, że jak człowiek dostaje takiej bezkarności i tak dalej, to wychodzi z niego wszystko. Oni tu się boją właśnie o szpiegów, nie? Także właśnie filmowanie, takie rzeczy są bardzo rygorystyczne i od razu nas do ciupy wezmą. W ciągu tych 10 dni pokażemy wam świat, jakiego nie znacie. Świat, który pozostaje nieodkryty przez wielu z nas. Wystarczy tak pokazać, nie? Trochę inną perspektywę i wydaje mi się, że od razu... Wystarczy po prostu pobyć chwilę i nie będziesz narzekał, kurwa, że woda gazowana czy nie gazowana. Niech woda będzie do picia, żebyśmy mieli wodę na picie coś. Konflikt, który tutaj wybuchł w 2013 roku, był na tle religijnym, to jest nieprawda. Na tle, który zawsze kasą. Zawsze pieniądze. Oczywiście. Ten kraj jest tak bogaty, on ma 4 miliony mieszkańców. Nie są w stanie wyżywić kraju. Mają diamenty, mają złoto. Aktualnie znajdujemy się w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Zmierzamy w kierunku klasztoru Simeona, polskiego zakonnika, który jest dobrym znajomym Benka. No i już wjeżdżamy do naszą dzielnicę. W klasztorze u Simeona spędzimy jedną noc, a jutro wyruszamy dalej, w kierunku Buar, gdzie znajduje się szkoła muzyczna. Małpa jest. O Jezu! No, tylko uważajcie. Tam jest małpa. Jest małpa? No. Gdzie? Małpka ta została uratowana przez zakonników. Teraz jest mieszkańcem ich klasztoru. Prawie małpa wygrała przywitanie. Prawie. I Team B Kuba. Boże, Symeon. Łukasz, cześć. Miło mi. Symeon. Zuza. Cześć. Cześć. Ona straszy trochę, żeby zobaczyć, czy człowiek się boi. Jak człowiek się nie boi, to tak jest w stanie zasymilować. Nikt nie ma takich oczek jak ty przecież. Jesteś najpiękniejszy na świecie. Lokausu? Trochę tego, tyle dużo ryżu i będzie idealnie będzie. I kawałek mięsa. No i wsio. A co to jest? Teraz jest tak, że nie ma tu Wołowina. Wołowina? No, To jest wołowina, a to będzie... to nie wiem. To jest maniok. I o naszej miłości do tej potrawy dowiecie się w kolejnych odcinkach. Jak zjem, to poczekaj, powiem ci już. To jest... Nie wiem co to jest. To jest to! Ale tęskniłem za tym, właśnie za Ale tym. stary, to jest deszcz, to jest życiodajne, to jest woda, nie? Tak! Można się trochę orzeźwić, co? Głośniej mów! Ej stary, tu nie ma miejsca, do którego by nie dotarła woda. A kotek ucieka, biedny, nie. Jedną z najpoważniejszych chorób zakaźnych dotykających ludzi na całym świecie jest malaria, a jej wpływ jest dotkliwy szczególnie tutaj. Wy nie możecie ryzykować, jesteście tydzień czasu. A jakie są objawy malarii pierwsze? Gorączka. No tak, no to po 7, po 8 dniach dopiero. To jest takie, że myślisz, że se Nie, no, jest takie ciężko się... Ciężko jest. No. Teraz na przykład mamy jedną siostrę, przyleciała nie tak dawno. Może ją poznacie też, no to ona ma gorączkę chyba 2 tygodnie. Nie może spać gorączki. 40 stopni. Macie jeszcze, nie? 40, 39. Nie? Pierwszy raz, nie? Malaria. Pierwszy raz malaria jest trudna. Później co? Organizm się przyzwyczaja. Nie? No. Ty przechodzisz lżej. Ja przychodzę, ja mam 3-4 razy w ciągu roku malarię. Biorę leki normalnie. 3 dni. Nie, jak teraz wam mówię i przyjmuję zakłady, nic mnie nie ugryzie, nic. Aj, no nie mów tak. No mówię wam. Nie mów. No mówię wam. Zajebiście. Moskietiera, cyk. Super. Dobra, Kukę, z racji tego musisz sobie zrobić taką fryzurę, nie? Dobra. Ogólnie. On nie miał nigdy do czynienia z takim włosem. To co, proszę państwa, lecimy, nie? Będzie przejebane. Ja już czuję, że będę miał czapkę przez No i fajnie, popadało i tak to chyba tutaj wygląda, nie? Że jest trochę deszczu, później znowu słońce, później znowu walnie. Dokładnie. No. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Deszcz, słońce, deszcz, nie? Od razu pada deszcz. Przychodzi słońce, nie?
Super to zdjęcie jest. Stary, takich zdjęć tutaj mi się wydaje, że posypie się kopalnia, nie? Tak. Mega fajnie, że wziąłeś tego Instaxa. Słuchajcie, jadłem opiekaną kukurydzę i fistaszki. Mam tu dużo nowych znajomych, zostaje. Wjeżdżamy, proszę Państwa, w stolicę. Nie na długo, ale sobie coś zwiedzimy, zobaczymy, coś zjemy sobie, jakieś dobre jedzenie i... Tak. Ale ciągle trzeba uważać z tym kręceniem, kurwa. Jak nas łapią, to po nas. Ci, co jadą przed nami, to jest jakby pokojowe wojsko. No są pokojowe, pewnie z Ugandy, jakaś tam powiedzmy sobie nacja. No w samolocie. Polacy są tak samo obiłe, no nie? Że mogłybyś tu Polaka No tak, spotkać. Na trąbce się uczył grać, no i nagle traci przytomność. Pan leży na ziemi. Dajemy mu takie przeciwbólowe, uważaj, politycy są jacyś. On się budzi po jakimś czasie. I przestał mówić. Nie może nic powiedzieć. Stracił mowę. Więc zabrałem tego chłopaka z matką, zostawiłem wszystko. Wziąłem go, pojechaliśmy do stolicy tutaj. Do szpitala. Takiego pediatrycznego. Pokazałem lekarzom. On chce powiedzieć coś i mówi tak. Przygotowaliśmy ewakuację do Włoch. Załatwiłem paszporty w ciągu 2 dni. Załatwiliśmy wizy do Francji, Schengen. Ewakuacja sanitarna. Brakło nam 1 dzień. Przyszedł COVID, zablokowali granicę. Nie! No. Nie poleciał. Zaczął mówić, ale uwaga, zapomniał sango. Tylko mówi po francusku. Ale co to w ogóle są za przypadki? Ja nie mówi w sango, nic nie rozumie. Zapomniał sango. Mózg zapomniał sango. No i tutaj był tak, Jan Paweł II w tej katedrze, nasz papież. O, Franciszek też tutaj był. Także są tutaj. a teraz my? Jest nazwa tak. na górze, tak? Tak, Bangui Coquette. Idziemy sobie do restauracji takiej, wypijemy piwko. Posiedzimy nad rzeką. Pogryzą nas komary. Nie. Fajnie, ja na przykład jestem mega zajawiony na rybkę, żeby sobie zjeść tą rybkę, nie? Uważam, że może być mega dobra, co? My po to tutaj jesteśmy jako misjonarze, żeby dać im możliwość edukacji, rozwijania się, bycia kimś w życiu. I znajdujemy tutaj takie przypadki. Są talenty, nie? Są talenty, jest ich dużo. My działamy tylko w Bułach. Gdybyśmy tutaj zainstalowali coś w Bangui, w stolicy, jakąś szkołę muzyczną na przykład, cool. A powiedz, bo wspominałeś nam w podróży o haśle instrumenty zamiast broni. Tak. Ten temat broni i walki jest tutaj tak cały czas aktualny i żywy? Cały czas jest bardzo żywy. To z jednej kłody stary łódź, nie? Wydłubana. Ktoś siedział stary i dłubał, aż wyskubał. Dobra. No. To ajajaj, ty twardy jesteś zawodnik. Nie poważnie, dobrze. Tutaj jest jakby ciągle rebelia od 30 lat. Tu jedna rebelia co 10 lat, rebelia. A Co 10, tak czy mówisz, że tutaj Tak. co 10 lat. Tak. Co A pokolenie, najgorsze jest ale- to, że już powoli to 10 lat mija, Ale nie? zobacz, Patec, to są pokoleniowe, nie? Bo masz 15-latków czy 20-latków, którzy wchodzą w pewien okres i lądują z tymi karabinami, tak? I zaczynają Lądują, to walczyć jest, o swoje tak, na ulicy. lądują, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, oni widzą te rzeczy, widzą rebelię, widzą zabójstwa, widzą co się dokonało i teraz trzeba im dać jakby takie antidotum na to, żeby oni mogli jakby wyleczyć swoje rany. Bo natomiast nienawiść, tutaj ciotka została z***na, wujek, coś tam, ten, oni to wiesz. Bracia, No. brat, tata został zabity. Ja mam takie dzieci, nie wiem gdzie mam te zdjęcia, ale ja miałem takie dzieci, które jak rebelia przyszła, oni jechali drogą. Jadą, 30 samochodów. I to No w cywilu, nie? Bez... no rypią po prostu, żeby przejechać. Jadą przez drogę i rypią. Ludzie zaczynają uciekać, nie? I wiesz, później przychodzą do nas ranni. Mieliśmy tych rannych jakieś 15 osób, jedno dziecko. Ten muskuł tutaj. Takie flaki wiszące. 11 lat. Nie płacz. Tam się ludzie cieszą i właśnie pytamy się Benka, czemu się ludzie cieszą, nie? I odpowiedź jest, że... Zapłacili dobrze, I zaczęli tańczyć. Zaczęli tańczyć. Tak. Najniższa średnia No, najniższa. 200 zł. Miesięcznie? Tak.
Słyszałeś twardy? 200 zł miesięcznie, nie? Jest tu. Ile to jest ich tutaj? 30 000 cyfr. Ja to muszę tutaj pracownikom Influpolu powiedzieć, żeby to docenili. Wszyscy uciekli, lekarze uciekli, lekarza szukałem w lesie, kurna, zanim go znalazłem, uciekł, wszyscy uciekli. Kobieta, która urodziła, cesarka, brzuch rozcięty, leży sama w szpitalu, nikogo w szpitalu nie ma. To było po twoim pierwszym roku tutaj? Tak, to był pierwszy rok. No i to nie jest coś, na coś można przygotować, nie? Nie, no to ja dopiero, wiesz, doświadczałem tego i ja ogólnie, tak szczerze wam powiem, no wiadomo, że miałem strasznego doła wtedy. Doła takiego, dostałem taką dawkę, że było ciężko, nie? Takim psychicznym wydaje. Rozmawialiśmy tylko o tym, że muzyka może leczyć i pomagać dzieciakom w traumach i w tych wydarzeniach, które... Tak jest, to daje tyle bodźców, to jest magia właśnie, nie? Żeby też zająć tą głowę, nie? Czymś innym pokazać, że można, nie? Tak, ale już nawet nie mówię o tworzeniu, o słuchaniu nawet mówię, nie? Że to daje ci tyle nowych rzeczy. O słuchaniu i w ogóle sprawdźcie mój nowy album i no... Dużo Benek wypuściłeś ze szkoły dzieciaków w świat? Na razie 4. To i tak dużo. No, dumny co? Tata? No ale stary, ty masz w Bostonie, tak? Mam to jest Benjamin, tam jest... Tak. To jest Benjamin Zander, przecież tam jest czołowy Boston to jest taka jedna z top najlepszych światowy. uczelni na świecie, no. I jak duże stypendium dostał twoi uczelni? $100,000 rocznie. Okay, my name is Christophe Matara, my last name. I'm from the Central African Republic. I'm 18 years old. I play guitar. I'm a musician, right? I didn't say that. Czyli to nie było żadnej takiej, nie wiem, dzikiej karty, że coś tam tutaj... Nie, zdawał egzaminy. Zdał egzaminy, jak gra i tak dalej. Co wie, Jaki instrument, trąbka? Gitara. No, w każdym bądź razie zdawał, no i zdał. So, how did your life changed from the time when you met Benek? Oh. A lot of things has changed. Panowie, wyp***dalać z tego środka, k***a mać! Napisaliśmy list do pani prezydent jeszcze. Prezydent? Prezydent uczelni. Później przychodzi taka odpowiedź, że otrzymuje stypendium prezydenckie. Wow! Jedzenie, spanie, studia, komputer. I didn't dream about that because my dream was like just a little dream, you know. Because in this country, we cannot dream a lot about music, you know. My dream was like just to go to the church, come back, that's it, and be a pastor, no. That was my dream, not a musician. Ja to czytam, tyle co potrafię po angielsku. O kurde, nie, myślę, że dam daję jest, nie mogłem spać całą noc. Nie spałem całą noc. Fajnie, gratulacje stary. Zajebiście. To jest w ogóle popieprzone, bo my sobie tak o tym gadamy, ale jaki jest w ogóle procent szansy na to, że dzieciak z Bułar, wiesz, będzie miał stypendium prezydenckie ale właśnie jest, nie? w Bostonie i jest jednym z najlepszych uczniów tam. To jest w ogóle, wiesz, to jest przypadek na milion, nie? Spotkał się z prezydentem tej uczelni, opowiadał mu o RCA, opowiadał mu o szkole. Jak ten prezydent to słuchał, to zaczął płakać. There are more people to help you, you know. Teachers are great. You get some advisor, you know. Berkeley is great. That's why I say one of the best music schools in the world, you know. Ale fajnie, że jest też ambitny, nie? Ambitny, on żadnego alkoholu nie pije, zero. Mówi kobiety zero. Mówi skończy szkołę, coś tam. A teraz mówi szkoła i tylko szkoła. Boże, to moi rodzice nie mogą oglądać tego materiału, bo... Ale stary, zobacz jaka wdzięczność. I wanna become famous first, and I wanna play concert all over the world, everywhere. To co ja im powtarzam, co im mówię, nie, że musisz pracować w życiu. Jesteś muzykiem, co najmniej 4 godziny dziennie musisz grać. Porwali Polaka tutaj księdza, rebelianci. Porwali, żeby uwolnić jednego bandytę z kamerą. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Dlaczego Czekaj, to wyżej to zamknij dupę. Dobra, to bardzo... Buduję, bo napięcie. No czekaj, słuchaj. Porwali gościa, takiego księdza Mateusza, dziedzica. Mieszkał w lesie z ludźmi, z takimi, którzy zostali porwani przez 1,5 miesiąca. Z rebeliantami w lesie, zupełny las. W takim namiocie mieszkał. No i tu była cała w ogóle sytuacja, że Polska wysłała 3 żołnierzy z gromu. Tak, żeby go odbili. Co ty mówisz? No oczywiście. Także on, Mirek, właśnie biskup,
miał telefony do rebeliantów i tam z nimi mówi, czy możemy mu wysłać jakieś rzeczy do jedzenia, czy możemy mu wysłać leki, czy możemy mu wysłać, żeby odprawiać mszę, bo jest ksiądz. Chce mszę odprawiać i tak dalej. To znaczy pozgadzali na to. Ale ciekawa rzecz, że doszli do tego momentu, że tego bandytę z tego Kamerunu uwolnili. Bo oni brali w otaż, czyli w okup, brali Środkowoafrykańczyków, nie szło, Kameryńczyków nie szło, no to mówię, a to weźmiemy jakiegoś białego. I trafiło na Polaka. I był w lesie, normalnie go A dobrze go traktowali tam w tym lesie? w miarę. W miarę. No, mieli szacunek do niego, żeby uwolnić tego takiego bandytę. I był w Kamerunie w więzieniu i uwolnili go. Lecieli tym samym samolotem do Konga. Ten bandyta i on. No. Ty, to nie jest kibel, to jest w ogóle chyba kuchnia. A to podobno ma być kibel. Tam będzie kibel. No to go. Dobra, let's go. Kuba mówi tak, że to chyba nie jest toalety, to chyba jest kuchnia. I patrzę, tymczasem kuchnia, nie? Jezus. Twardy, ostatnio wróciliśmy z Nepalu, w którym mieli sytuację taką dosyć stresującą, nie? I tak sobie myślałem, nie no, ja mogę Twardego już nigdzie brać, stary, wiesz, Weronika go zajebie za to, że ja go wyciągnę. A tymczasem gościu pokazuje Twardemu, żeby nie nagrywał, bo... I zaraz przychodzi do ciebie tylko. z kałachem, podchodzi do ciebie z kałachem, że nie rób tu zdjęć, tylko z drugiej strony. No, ale zbija żółwika, jest git, nie? No nie, no nie. Mi się wydaje, że wiesz, oni jakby muszą mieć tę broń na sobie, bo tutaj tak jest, tutaj tak jest, ale oni nie zrobią ci krzywdy. Tak bym powiedział, No, nie zgrywaj bohatera, k***a, nie tak bym powiedział, gdybym znał po francusku, nie, wiem, że nie szczelisz, k***a. A chłop w górę mam popatrzeć. Ale jest duża procent szansa na to, że oni k***a nie strzelają nawet zbrojni. Moim zdaniem. No, że wiesz, to są chłopcy stary. Ej, ale w ogóle właśnie co chciałem powiedzieć. Tyle historia. Nie wiem, w ogóle po raz pierwszy nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądał montaż tego odcinka. Przyjechali do nas na misję, chcieli zg***ić siostry polskie, łapali ich tu za piersi i tak dalej. Każda siostra do swojego pokoju. Rebelianci. Myśmy tam pojechali, poszliśmy z tym tego przełożonego, co ci dzisiaj z nim poszliśmy, bo to był mój pierwszy przełożony. I rebelianci mówią tak. L'amour, miłość, et l'argent, pieniądze. Staliśmy tam z 20 minut, a ci rabowali, nie? Rabowali dom. Okej. Mówi samochody. Nie mamy samochodów. Nie mamy samochodów? Przeładował go Achas. Daliśmy 2 samochody. Takie. Którym jeździmy. Zabrali 2 samochody. Schowaliśmy te samochody w tym stolarni. Taki był duży hangar. Zamknęliśmy ją. Otwieraj! Ja mam taki pęk kluczy i nie wiem, który klucz. Nigdy nie otwierałem. Pierwszy klucz nie idzie, drugi nie idzie. On już się wkurzył, jeden z nich nie i przeładował koło Hali, a biłapy tak. Wydaliśmy te samochody, wzięli samochód jeden, nie mamy kierowcy drugiego. Zabrali naszego współbrata jako kierowcę. No i pojechał z nimi, mieliśmy takiego doła. Kurde, siedzimy tam wszyscy, płaczemy. Tak 22 coś, ktoś idzie. On idzie. Ten współbrat. Odwieźli go, czy co? Nie, dali mu latarkę, poszedł na piechotę. Tylko pragnę zaznaczyć, że to nie jest historia dziadka, który opowiada, jak było w 50 którymś, tylko to było 10 lat temu, nie? Nie byłem gotowy na to, co tutaj widzę, k***a, to jest Ale jak gdyby, to wiesz... nawet nie jest trzeci świat, czwarty świat, to jest k***a... Coś innego. To jest w ogóle coś innego. Stare historie, które się tu słyszy, to co jest tu na porządku dziennym. Tak. I to jest, ale to też właśnie mega się cieszę, że to zostanie też pokazane na vlogu z właśnie perspektywy osoby, która wjeżdża, stary, pierwszy raz ląduje tutaj na tym kontynencie afrykańskim i no, wydaje mi się, że lepiej nie będzie, nie? Ogólnie... Nie, ja się czuję głupek jakiś, stary, nie? Nie liczyłem się, że może tak wyglądać czyjeś życie. Ej, wyczyścili nam furę, nie, stary, jak nas nie było. A jak myślisz, ile im zarzucisz? 1 euro. Okej. Tak? Stary, wchodziliśmy do okurzonej fury z napisami na szybach. A teraz proszę o... Dobra, japa. Nie te! Jeszcze raz, źle. Dobra, japa. Ty, właśnie myślałem, że Minimajka rozmawiałem, nie? Wpadajcie do Minimajka na kanał, dzięki, że jesteś z nami. Właśnie jesteśmy na kolacji i nagle Electricity Cut. Spokojnie, tu nikogo nie dziwi, że nie ma prądu, to jest niesamowite, nie? Normalna akcja. O. Merci! Ja pierdzielę. I co? Pyszne. No właśnie. Dzięki, Benek, zdrowie. Ulala.
Merci. Co ty pieprzysz? No nie, ja biorę sobie kawałek. Ty mówisz, że nie lubiłeś ryby nigdy. Ale stary, to nie smakuje jak ryba, to smakuje jak jakieś, nie wiem, jakieś najlepsze mięso świata. Czekaj, losy. O! Paralama Marcin. Dzisiaj mówił, że nigdy nie je ryby. Nigdy. Nie zje ryby. Ciekawe wybierał. Wracamy do klasztoru, w którym spędzimy dzisiejszą noc. Jutro wyruszamy dalej w kierunku Buar. Dobra, proszę Państwa, Kukę wpadł do mnie o 5:15. No i bardzo dobrze zrobił. Idziemy zobaczyć, jak wygląda modlitwa tutaj. I śniadanie będziemy robić. Zajebiście. Fajnie się cieszę, naprawdę jest super. Fajnie, Kukę. Od razu poszedłem spać. I to tak z krzykami, z obrzędami, stary. Gdzie, kurde? Z mikrofonem, ktoś w ogóle był wodzirejem, nie wiem, czy to nie było jakieś wesele. Gdzieś w Całą noc. Ty, a nie wiem, może... gdzie, gdzieś tak po drugiej stronie. Może oni tu jakieś obrzędy robią, jesteśmy w horrorze, stary, nie? Nie, no chyba nie, no bez przesady. Ale była taka dyskoteka. Jeszcze 5:30. 5:30 jest? Myślę, że 5 jest. Ty, a nie chcesz sobie wziąć czegoś tam? Co? Bezbożniku? Co? Na ten, zakryć ramiona? Czemu? O Jezus, patrzę. No ja, ale co, na Maryjkę mam tutaj tam. Aha, dobra. Nieźle, stary, nie? Dobrze, no. Mi się mega podobało to, że prawda, była ta modlitwa, a w tle cały czas egzotyczne ptaki. Cały czas, ja na to też zwracałem uwagę, ale jestem tak nabity Duchem Świętym w tym RCA, że to koniec, nie? Fajny wajbik, nie? Wstają sobie rano, przychodzą się pomodlić. No, fajnie. Kukę też do mnie przychodzi, 5:14. A na przykład jak jest kurczak czy coś, no to jest takie bardziej, prawda, raz na czas, nie? No, to raczej tak rzadko, nie? Okay. Na wioskę to zazwyczaj po prostu ten maniok jedzą z jakimiś tam warzywkami. No, Sos warzywny. Czasami do tego dorzucą, jak coś tam znajdą, nie? Jakieś, czy trochę mięsa, czy jakieś rybki. Często suszone ryby, nie? Dorzucają do tego. Jest taki czas, że są takie dżdżownice, teraz się zaczyna. Widziałam jak wczoraj takie Tak, żywe i sobie tak chodzą, no. Musimy to spróbować. No. Ale to się zbiera, że na przykład idzie się jak jest po deszczu tak, i one spadają z liści i po deszczu ludzie idą. Grube, wielkie czyczownice, nie? Takie ogłoszone, takie. Dobra, i trzeba prażą je, czy jakieś? Albo gotują, albo po no, ale z cebulką tego one są zjadliwe. Ty, słuchaj, mi się wydaje, że to by było super, żebyśmy coś takiego spróbowali zrobić, zjeść. Tak, Halo! Dzień dobry. Jak tam noc? Nie wiem, dobrze spałem, począłem. Fajnie. Spaliście troszkę? Tak, elegancko. Spaliście? Cześć. Ale co z tego? Kto chce spać tutaj, kurde, tyle dobrego. Kozy mnie obudziły, nie? Kozy. To są kozy, drą się kurde o 5 rano. Imprezy? Co? Imprezy nie słyszałeś? No jest impreza, to jest cały czas impreza, nie? Ale no, Ale tyle czasu, ale tak taki głośno? melan No. przecież. Trzymasz ręcznie. A te samosądy takie z podpaleniem to też tutaj się odbywają, czy nie? No, czasem są różne takie oskarżeni są o czary ludzie. No, tutaj jest dużo takich, wiesz, oskarżeń, nie? Że właśnie ktoś umarł. Kto ci dał chorobę? C'est bon? Ouais. Ouvre-la, c'est le bon? Ça va. Merci. Hey, go! Ça va. Fais le photo, mon amour. Codziennie jedzą mali.
Maniok. To co żeście wczoraj tam... Nie, ten taka, wiesz, tak. Tylko, że troszkę inaczej to przygotowują, taki ból robią. Posmakujecie, zobaczycie. To jest trująca rzecz, nie? Jeżeli źle jest to przygotowane i tak dalej, to... Okej. Natomiast to, co wiesz, organizacje międzynarodowe gdzieś tam, UNICEF czy jakieś tam, mówią, że tyle ludzi z głodu umarło w Czadzie, nie? Ja znam też Czad, mówię, pokażcie mi które miejsce, gdzie ludzie umierają z głodu. Tu nie ma czegoś takiego, że on po prostu, wiesz, tu znajdziesz zawsze, tu masz, wiesz, masz mnóstwo ziemi, możesz tą ziemię uprawiać. Możesz 2-3 razy w ciągu roku zbierać orzeszki. Jest żyźnie, nie? Mi się wydaje, że jest w miarę spoko, kurde, nie? wszystko. Tylko brakuje technologii. Oni to wszystko ręcznie, nie ma żadnych maszyn, nie? Także wiesz, to ich dobija, nie? Że ta robota taka w polu, no to ręcznie wszystko, nie? Patrz jak jedzie. Co ty pierdolisz? Patrz. Ja. Dobra. Widziałeś? Tego się nie spodziewałem. Seven to jest ten rodzaj drzewa, który też jest bardzo popularny w Amazonii. Pewnie to jest co innego, ale chodzi mi o sam rodzaj korzenia, nie? A gdzieś w głębi na pewno będziemy mogli zobaczyć takie, że one są tak gigantyczne, że to szok. Proszę? Nie mądruj się. No dobra, zostaw mnie. Zostaw mnie, kuka się ze mnie śmieje. A, to jest jakbyś chciał jeść tam. To musisz kupić od nich, nie? Tak. Czyli nie bierzemy jedzenia, nie picia i przy okazji broni, nie? No fajnie. Oni mówią, że ta woda za chwilę przestanie tutaj. To może nagramy i przestanie. Nagrywamy tutaj teledysk, proszę Państwa, do najnowszego kawałka Kukę, który będzie tego i tego. Chociaż znając terminy Kukę, czy też... Nie, będzie dowieziony na czas, obiecujemy. Twardy, co spodziewałeś się takiego angażu miejscowych w teledysku? Spodziewałem się, ale nie tak szybko. Myślałem, że dopiero we wiosce, co je? Explication. Love. Samuela. Moi bébé. Ah, moi bébé. Bébé. Molenge. Dziecko jego? A, baby, lady. Odwiedziliśmy pobliską wioskę, aby lepiej poznać lokalnych mieszkańców i ich życie. Nie umiem, I ono dołu, nie? I ono dołu robi. Bardzo fajnie, niesamowity talent, nie? Dawaj, kupię. Ba kamera. No i chyba też, Benek, to jest trochę to, co ty też robisz, nie? Że wynajdujesz młodziaków, którzy ogarniają, nie? I tak. Zawijamy, nie? Zawijamy, no. Jedziemy na obiad. O właśnie, na obiad. ciekawe co teraz Benek... Ale postawiłeś poprzeczkę wysoko wczorajszą kolacją, to ci tylko chcę powiedzieć, A, nie nie? wiem, dzisiaj też będzie dobrze, bo to jeden Ale z jak Franciszkanów. szliśmy wodospadem, to już chłopaki mówili o tej rybie, kapitan. Tak. Mówi, że to jest tutejszy specjał i że można ją złowić tutaj w tym wodospadzie. Tak powiedzieli. Tak powiedzieli. Proszę Państwa, Brawo!
Kukę 2115 tutaj oficjalnie przegrał, ale właśnie, a o co to było w końcu? Nie wiadomo. O 500. Z Majkiem? O, stary, i tak właśnie w ten sposób wydamy 500, kupimy nowe instrumenty do szkoły, dzięki temu, że Kukę umrze na malarię. Ale na pewno instrument będzie nazwany jego imieniem. Oczywiście to będzie imię Łukasz, bo Łukasz podkreśla, że chce być nazywany Łukaszem, a nie Kukę. Mega mocno. I co, będę miał malarię od razu, czy nie? Spokojnie, ale nie masz 500. Na pewno jest jakieś prawdopodobieństwo, Benek, nie? Ale jest małe. Obiad zjemy u brata Polaka, który od ponad 30 lat pełni posługę misjonarza w Afryce. Piwo robione przez tego oto misjonarza. Oho! Takiego piwa nigdzie w Wersanie nie wypiję. A to czy to tak mogą? No nie wiem. Dobra, ja to leję do szklanki. Powolutku lejemy. Tak, powolutku, żeby te drożdże się nie przelały do kulek. Ale też jak się przeją, to się nic nie dzieje, bo jest probiotyk. Oczywiście. No to kurde, całkiem nieźle. Może byśmy... Ty masz gdzieś siedzieć? Wielki test smaku. No właśnie, piwko od... I co? Dobra, ja mam pomysł. Dajcie te 2 krzesła na boki, a ja wniosę ławę. Proszę bardzo. No. Oh yeah. Mogę sobie łyknąć od ciebie? Dobre. Zobaczmy, jak to tutaj nasi... Okej. Spoko. Ciekawe, nie piłem nigdy chyba takiego rzeczywiście kraftowego. Ale to czuć drożdże tak, nie? W tym dobre jest ogólnie. Weź usiądź z nami. Uwaga, uwaga. Okej. Ale to my się zmieścimy tu, weź, dawaj, założymy jeszcze. Nie, czekaj. Piwo. Ale jak pachnie, jak u babci byś ten obiad, na obiad do babci idziesz i to właśnie, to jest ten zapach. A poszedłeś na obiad do brata. A tak, czyli to jest dom, to co dom faceta, który miał 3 żony i masz 3 pokoje i 3 wyjścia, żeby się nie mieszały, żeby się nie pokłóciły On przypadkiem, chodził co? tylko, przechodził Dziś w poniedziałek to? po 3 dni miałem. O kurde. To co, częstujemy się? Tak jest. Okej. Ale mizerii to się chyba tutaj nie spodziewaliśmy, co? Nie, absolutnie. I kawałek mięsa na to wszystko. Mięsko jest marynowane od wczoraj w specjalnym sosie. Świeżutkie, Powąchaj. wczoraj zabite, pomarynowane. Wczoraj zabite, tak? Wczoraj zabite, całą noc się marynowało z przyprawami No proszę, ale to pachnie ładnie, nie? do tej elektrowni. I te z Holandii są tańsze od tych. Niestety te z Holandii, jeżeli ktoś wie, niesamowitego. są trujące. Watykan szukał chętnych. My zgłosili się do naszej kurii w Rzymie, do Franciszkanów, czy macie kogoś. Nas było 4 młodych. W Polsce siedział wtedy. Już byłem wtedy w Brukseli na języku. A, okej. Proszę? Już? Że już się uczyłeś języka? Byłem w Brukseli na języku, jak padła decyzja, przyjechać, czy pojedziemy tu do Centralnej Ameryki, bo miałem jechać do Burkina Faso. A, okej. Czyli tak był plan wyjazdu misji. A tu się z francuskim przyjeżdżało wtedy już? Czyli takie 7 miesięcy. Kurczę. To jest dużo 7. O, powiem wam tak, to wszystko wyjaśnia. Jak jakiś urzędnik państwowy kolonialny narozrabiał, to go za karę wysyłali do Centralnej Ameryki. Bo wszyscy chcieli być blisko morza, dostępu do morza. Bo tam była możliwość wjazdu, przyjazdu, dostawali rzeczy. A tu nie było w ogóle drogi, nie było łączności. Jak to kogoś wysyłali, to był pół roku bez wiadomości. To są czasy jeszcze zanim samoloty latały. Brałeś pod uwagę, że tu się spędzi kawał życia? Czy to, Tak, od razu? nie jechałem na tydzień, na 2, wiedziałem, że jak jadę, to jadę. To ale dobre. Ale myślałeś, że lecisz na 30 parę lat? Czy... Nie. Po prostu lecę do roboty, koniec, nie myślałem na ile. Okej. Wszyscy pytali, jak to? Ja mówię, no, co będę mówił, więc nie wiem. Jadę, będę pracował, zobaczę, co się będzie działo. Wpadłeś na chwilę, zostałeś na dłużej. No. I byłem 30 lat w jednej miejscowości. W jednym miejscu, zaczęliśmy od zera. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej doszliśmy do matury. Teraz studentów stamtąd opiekuję się bankiem, mam 27 stipendystów. Najtrudniejsza była wojna tam na wschodzie, gdzie ja byłem, tak zwana armia pana Johna Koniego. W którym to było? John Coney zaczął rozrabiać w latach 90., 80. w Ugandzie. To zaczął porywać dzieci i zamieniać ich na wojsko. On był drugi na liście pod Ben Ladenem. To zmuszał do zabijania kogoś, kogo dziecko znało. Znało, no. Wiesz, on porwał kilkanaście tysięcy dzieci na koncie. No, u mnie w parafii zginęło 500 dzieci. Są reportaże coś z tego, też foto, dużo jest tego materiału. No. Dzieci przebrane są żołnierzy, nie? Karabiny większe niż dzieci.
Dużo w życiu widziałeś, co? Za dużo może. Potem jak przyszła Seleka, to 2 razy było tak, żeśmy na czworaku uciekali, bo kule świstały nad głowami. Ja myślałem, że oni nie przyjdą, że ONZ jest, że tyle ONZ-u z takim sprzętem. Jak słyszę te ciężkie działki, no to ONZ strzela, to tam się nie wejdą. To oni strzelali, ukradli ONZ-owi te ciężkie karabiny. Co ty? I za późnośmy uciekali, nie zdążyliśmy uciec. Mało tego, przeprawiliśmy się przez rzekę, nie, troszkę później. 13 to było tu na początku. W 19, 18. Przeprawiliśmy się przez rzekę, udało nam się, a tam z drugiej strony samoobrona, chrześcijanie na nas czekają z karabinem, oddaj pieniądze. Tak? To nie wiadomo gdzie pójść. A bracie, tak odpukać, bo to jest właśnie, tak się mówiło, że w tej Afryce tutaj w Środkowoafrykańskiej Republice co 10 lat mniej więcej co się dzieje. Teraz już powiedzmy mija te 10 lat, ale chyba spokojnie jest, nie? Czy nie? Słuchaj, jest bardzo spokojnie. Co nam mogą zrobić? Nic nam nie mogą zrobić. No. Wcześniej czy później i tak wszyscy z tego świata odejdziemy. Okay. Ja wierzę w życie wieczne. Wierzę, że Chrystus zmartwychwstał. Więc co oni nam mogą zrobić? No? Okay. No niech namieszają, no jeszcze raz namieszają, ale co? To jest, historia kończy się kolem. Ja wierzę, że to wszystko ma inny sens. Tyle. Moja mama ma w tej chwili 90. I wtedy jak były takie ostre zamieszki, gdzie było ryzyko życia, i kurczę, no chyba ta świadomość, gdyby mama dostała tą wiadomość. Tak, tak. Była jedyna taki... się osieroci. Nie masz żony, nie masz dzieci. No co? Wcześniej czy później tak cię muszą pochować. No co za różnica, wcześniej 20 czy 30 lat. Zastanów się o tym, co było 20 lat temu. No. Czy aż takie to ważne było? Ziemniaczki super, mięsko super, rybki tak, czy zjadłem? Ziemniaczki z Europy, ale mięsko było miejscowe, rybka też. Fajnie. Super. Bardzo pięknie, super. No. Dziękujemy za gościnę. Ziemniaczki były akurat niemieckie. Kartofle. Dobrej drogi wam życzę i udanego pobytu. Dziękujemy bardzo. Zawijamy. Procedamus, let's go. Okazało się, że Rosjanie, którzy tutaj przebywają, zauważyli naszego drona i pomyśleli, że może to są szpiegi. Serio? Tak. Że musimy uważać. Więc... Ale ci powiedzieli, tak jakby szukali, czy tak ostrzegli kulturalnie? Nie. Poczekaj, Ben, jak ja zobaczę, czy ja mam telefon, czy czegoś nie odwaliłem. Jakby szukali. Daj mi sekundę. Jakby szukali. Tak? Bo tam na stole, zobaczę, czy na stole nie zostało, wiecie? Oj, tego nie chcielibyśmy, co? Nie, jest tu, spoko. Dobra, zawijajmy szybko. Nie, tu nie jest spokojnie, tylko że mówię na razie, że jest taka informacja. Okay. Czyli to, a Simeone nie ma przypału za to? Gdzie? Simeone nie ma przypału za to? Nie, oni tam nic nie widzieli i tyle, nie? Ale podobno to, że było wczoraj. Wczoraj lataliście? Wczoraj. Tak. Wczoraj. Wczoraj lataliśmy i dzisiaj. No podobno wczoraj, nie? O kurwa, to nasze pleki. A jak gościu podskoczył w sekundkę. Co teraz? Mała świnia, no Myślę, że świnia. Świnia, no Co, i co, kupujemy to, jemy to? A to co tu jest? Ale też to jest ładnie zrobione, nie? Że to jest ładnie, tak od największej do najmniejszej. Wszystko to jest tak ładnie podane, k***a. Wymyślili sobie manufakturę taką, no fajnie to wygląda. Nie, no to raczej nie nadaje się ani do spożycia, ani do oglądania. Myślę, że jakbyś powąchała, to też nie byłoby najprzyjemniej. Chodźmy stąd. Po 4 godzinach poczuliśmy głód, więc zatrzymaliśmy się w małej, lokalnej wiosce, aby spróbować tamtejszej kuchni. Co? Z mięso? Chili? Co? Dużo tego. Ja nie chcę, nie ryzykuję. Ostre, co? Bo my z tego dużo wdupcyliśmy, ale dobre jest, nie? Jest dobre, bo ostrość sprawia, że nic innego nie czujesz, tylko czujesz ostrość. Gumiasta trochę. Gumiasta. Pytanie, jak bardzo świeże to jest też, ale... Chcecie? Bierzemy? Spoko, myślisz, że jest G? O, no to lećmy, mi smakuje. Kto jest taki delikatny, to nie gnieje, nie? A kto nie delikatny, to... Ja podziękuję, ale wiesz. Dobra. Okay. Bardzo dobre, bardzo dobre. Polonia. Lewandowski, Poland. You know, Polonia. Lewandowski. Poland. Mamy przerwę i pijemy sobie piwko i jemy sobie orzeszki. I ja mówiłem temu, że
one są kurde jakoś dziwnie nawoskowane, jakby miały dużo oleju. A się okazuje, że one są po prostu mokre ze względu na to, że były gotowane. My raczej jemy prażone orzeszki, one są trochę mokre i od razu jemy z tą łupinką. I też ciekawa sprawa, że te orzeszki rzadko kiedy są tutaj dwa. A na fistaszka zazwyczaj masz, wiesz, 2 w Polsce, a tutaj jest 3, a czasami nawet 4, prawda? Ja trafiłem 4. A może komuś się uda trafić 5, co? Zobaczymy, ja musimy być wiadomo, żeby się dowiedzieć. Ile waży? Ile waży? Dorabiamy sobie trochę tutaj. Widzę właśnie. Waży, nie? Musisz bardziej w dół. Attends, c'est lourd. Baby view. Okay, I need help. Ça continue de là-bas, allez les gars. Yes! Yes! Very heavy. Ciężkie, naprawdę ciężkie. Ja miałem ciężkie. Moje zważyło pod 50 kg, nie? I tak nieporęczne. Uczciwie zasuwają chłopaki, nie? Uczciwie zasuwają. Na głowę? Co mu to bierze? Jest ciężkie. Chłopie. Na barku. Nie wiem czego. Kukie zrobił zamach na dzieciaka. No bo wiesz, środek ciężkości się tak przeniósł źle. Jak się przestraszyłem, Jezus. Ej! Dam radę! I co, ciężkie? Co my robimy? Ciężkie chuj, ale da radę. Co to w ogóle jest? Ktoś No to są kartony chyba, ja nie wiem. Co to jest? Steering wheel? O! Weź, zobacz, kto sobie to zrobił? Nie zniszcz kukę. Bo już jednemu dziecku zniszczyłeś kręgosłup, to teraz będzie zniszczył zabawki. Jo! Ty, ale to jest dobrze zrobione. Nice! Co, że on to sam to zrobił? Tak, ja już co widziałem wcześniej na trasie gdzieś jakiś taki. Może jest tak, że ktoś robi, nie? Wow. Mega fajnie. 2 dni po naszym przylocie dotarliśmy do Buar, miejsca, które było celem naszej podróży. Dojeżdżamy, proszę Państwa. Droga została zrobiona. Mamy 19:25, 7. Także całkiem na początku trochę było ciężko, ale później już poszło, nie? Jak wleciały tematy, to już... Opie, ale też fajne przystanki mieliśmy. Tak, fajny przystanek. Majki nas dobrze poprowadził. Tutaj też mieliśmy misję, też pomagaliśmy ludziom. No. To jest fajna rzecz, bo to na koncerty bierzemy, nie? Jak jedziemy gdzieś na wioskę, zabieramy sobie agregacik mały. To jest tylko na benzynkę? Na benzynę, na benzynę. Na prąd. Na jakiś duży akumulator. W ogóle też mega mocno, nie? Te wszystkie takie boskie posągi teraz po tym, jak my jechaliśmy ostatnie 2 godziny, gadaliśmy o egzorcyzmach, o opętaniach i wszystkim, nie? Chłopie, tak się poskizujemy, wiesz, jakieś krzyże. Mamma mia. Smacznego. Zaczniemy jeść. Tak. Co to za bułeczka? Ocena zupy? Ale dużo wkładu jest. Zajebista. Dużo wkładu jest. Dużo jest taka, że jak włożysz łyżkę, to stoi, nie? Rzeczywiście dobra. Dziękujemy. No. Benek, dzięki. Za was. Za gościnę. Za gościnę. Za was. Benek nas, proszę Państwa, już ugościł. Ogólnie nawet nie chcę za bardzo teraz pokazywać, sam się nie chcę patrzeć do końca, co my tu mamy, bo po prostu chcę sobie zostawić to
jutro na kolejny odcinek, a teraz po prostu room tour. Mamy, proszę Państwa, tak, łazienka, niczego nie brakuje. Płyn do mycia, jeden, drugi, zajebiście, lepiej niż u mnie w domu. Mamy, proszę Państwa, tutaj stoliczek, jeden, drugi. Jest również szafka i łóżko i co najważniejsze, moskitiera. Także proszę Państwa, mamy wszystko, dosłownie mamy wszystko, niczego nam nie brak. Ale tak No oczywiście, że co tak. ty gadasz? No stary, ja mam w domu, miałem srokę, wronę i dużo innych takich. To jest nasze centrum zarządzania elektryczności, ale niestety baterie są wyczerpane. Na tym się kończy odcinek, nie? Umarł w szpitalu, stwierdzony zgon. Tak. Wsiadałem do samolotu. Widziałem parę dzikich kotów. Jak złodziej przyszedł, nie? To on był w tym miejscu. I ty A ja chodziłem.